Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na Koh Samui, a już ostatni nasz dzień na Koh Samui. Dzisiaj zmieniamy wyspę, płyniemy lekko na północ, wolną łodzią, będzie to około 50 minut. Ale najpierw musimy się spakować, wyprowadzić i jeszcze przenieść do innego hotelu, ale to wam opowiemy po drodze. Szybko nam to poszło, spakowaliśmy się w jakieś pół godziny. Mam jeszcze problemy z telefonem, kurczę, nie chce mi ładować, muszę pod jakimś kątem ładować. Jedna ładowarka się popsuła, drugi kabel się popsuł. Także nie wiem, czy nie będę musiał teraz coś poszukać w 7-Eleven, żeby kupić. Wychodzimy już z naszego pokoju, idziemy oddać klucz i później mamy jeszcze 5 minut z buta. Oddajemy już klucz na recepcji, mamy jeszcze 500 batów do odbioru depozytu, czyli 60 zł. Pani pamięta? Będzie jest, pani już ma w ręku. Pani teraz dzwoni do sprzątaczki, żeby sprawdziła nasz pokój, czy nic tam się nie stało, a my sobie zrobimy taką lekko autoreklamę. Nasz pokój wygląda tak, że wystarczy zamieść, zmienić pościel i może już następny wchodzić. 400? 300? 300 płaciliśmy? Ja myślałem, że 500. Nie wiem, trzeba sprawdzić. A sprawa z naszym wyjazdem wygląda tak, że wczoraj jak byłem zarezerwować bilety, to pani powiedziała, że jak z 2 hoteli odbiór, no to musimy dopłacić 100 batów, czyli 12 zł. A ja patrzę na mapę, mamy 5 minut do naszych znajomych, bo dzisiaj z nimi jedziemy, pozdrawiamy. Patrzę, mamy 5 minut do siebie na mapie, mówię, nie, no to my weźmiemy plecaki i podejdziemy do nich do hotelu, a pani niech da o tą 100 taniej. No i ona mówi, dobra. No i zapłacimy 100 mniej, tylko że musimy się przejść. Wchodzimy jeszcze do 7-Eleven kupić coś do jedzenia, bo nie jedliśmy nic, a taksówka już stoi. Wzięliśmy już jedzenie, takie do odgrzania, kolega już wstawił do mikrofali, zaraz będzie gotowe. Mamy już nasze jedzenie z 7-Eleven, idziemy do taksówki. Jedziemy już taksówką i zajadamy. Marika moje masaman podjada, ale ten fish sos trochę śmierdzący. Bardzo dzisiaj. Bardzo. Jak Marika twoje jedzenie? Coś ostro dzisiaj. Ale dobre, zmienię dobre. Ten chicken basil jest... To twoje ulubione. Nasza łódka już podpłynęła, ludzie wysiedli pewnie z Koh Phangan. Pan nas już tutaj gania, mówi dawajcie na łódkę, ale jeszcze tutaj nikt nie wpuszcza. Wsiadamy już na łajbę, pan tutaj przy wejściu sprawdza bilety. Proszę, skasowane, pomka i wchodzimy. Dosyć mocno dzisiaj tutaj wieje. Slowboatem to jeszcze skutery możecie tutaj wprowadzić na tą łódkę. Czasami pytacie nas, czy można z walizkami, no jak widzicie tutaj, o, dziewczynka akurat się teraz zaklinowała, no ale można, no można, wszędzie gdzieś tam jest dojście, jak nie, to wam pomogą z walizkami. Widzę, że nie ma dużo ludzi na łodzi, tutaj na górze trochę siedzi, na dole prawie że pusto. Uważaj Mari, bo ślizgniesz się do wody. W deszczu to można zjechać. Mówiłem wam o skuterach, zaraz zobaczycie jak wjeżdża skuterami tutaj. Pracownik wziął, bo ma wprawę. Teraz go trochę przesuną. A, coś się boksuje. Dobry jest. Znaleźliśmy sobie takie miejscówki tutaj na samym przodzie. Ale będzie cień, moim zdaniem, jak zawrócimy, będziemy płynąć w drugą stronę, to już będzie cień. Pan zdejmuje już kładkę, sumy widzę będą luzowane. No i zaraz odpływamy. Nikt więcej już nie wsiądzie nam. Pa, Koh Samui, było fajnie. Było fajnie. Do zobaczenia następnym razem. Siedzieliśmy tutaj z 9 dni. Oj, i było co robić, było fajnie. Dobra pogoda, oprócz tych 2 dni nam się trafiła. Jest sporo atrakcji tutaj, na pewno tydzień czasu jak przyjedziecie i weźmiecie skuter, to jest gdzie pojeździć. Plaże pozwiedzać, wodospady. Punkty widokowe, Tak. są fajne restauracje w górach. Także jest co robić. Na tydzień czasu śmiało możecie przyjechać. No i oczywiście 1-2 dni na taki relaks totalny, że nic nie robicie, tylko leżycie na plaży. Tak, my też nie do końca nie mieliśmy takiego jednego dnia pełnego, bo zawsze coś, albo jak nie praca, to co innego, albo pogody nie było wtedy na przykład. To w Mieliśmy sumie też 2 albo 3 dni takie deszczowe, że nic się nie dało zrobić. tak. No ale poza tym było naprawdę pięknie i ja bym z chęcią wróciła. Ale czas na nową przygodę. Tak.
Przypłynęliśmy już na Kopania. Po 50 minutach Mari zabiera swój plecak. Ja to miałem cały czas swój ze sobą. Przypłynęliśmy na wyspę, ale nie mamy jeszcze noclegu, więc cały czas szukamy. Mamy dwie opcje obstawione. Idziemy się przejdziemy, zobaczymy jak one wyglądają, bo tutaj zdjęcia inne, a wyglądają zupełnie inaczej dziś na Google już. Tak, ciężko. My zawsze sprawdzamy na Google i no nie przekonują to, nie? Na przykład na Agodzie jest 7 coś z kawałkiem, 7,2 chyba opinia, a na Google jest 7 gwiazdki. No to taka mizernia. Mamy dwa hotele do zobaczenia, więc idziemy najpierw w jakieś bungalow. Oba są na plaży Hadrin, także powinno być dobrze. Jak nie jeden, to drugi. To drugi, tak. Płasko nie jest, góreczki się zaczęły. Czuję, no, za 50 batów była taksówka. Nie wiem, czemu jej nie wzięliśmy. Dochodzimy powoli do takiej drogi, która idzie wzdłuż plaży. No i czuć już tutaj ten klimat takiej wioski rybackiej. Coś w tym jest, coś w tym jest. Tak. Tak, dosyć lokalnie też. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na tej głównej ulicy. Dochodzimy do pierwszego, Paradise Bungalow. Zobaczymy jak to wygląda w środku. Od razu jest wyjście na plażę. Mapa nas chciała poprowadzić jakoś naokoło przez górki i jeszcze jakieś 10 minut dłużej. No, stwierdziliśmy, że spróbujemy trasę nie po mapie. No i faktycznie. Tak, tutaj trzeba uważać na Google Maps, bo na tej jednej trasie 2 razy nam źle pokazała. Marika wchodzi tutaj na recepcję, a ja wam pokażę tak szybko jak to wygląda tutaj. Taka przestrzeń wspólna. O, najpierw pójdziemy na plażę szybko. Pokażę wam jak to wygląda z jednej i z drugiej strony. Jak ten piasek. O, przypływ jest, sporo piasku tutaj. A, oni coś tutaj robią, kopią. No tak ta plaża się prezentuje. Biała, bardzo ładnie, zobaczcie. Pięknie. Woda wysoko, przypływ jest. Także jest dobrze. Teraz wam pokażę. Oni coś tutaj robią, jakby coś z tą restauracją. A teraz wam pokażę jak wygląda ta przestrzeń wspólna. Tutaj jest restauracja, tam jest jakieś menu. Widzę, że jest też bilard, ale zakryty. I zaraz wam pokażę jak wygląda basen. Basen spory. Jak na taki ośrodek. Tutaj są leżaki. Patrzcie na to, jak ten basen wygląda. Ładny basen, duży. Zjeżdżalnia nie działa. Nie no, utrzymany ten basen w dobrym stylu. Podoba mi się. Zaraz idziemy sprawdzić cenę. Tu pewnie muzyka gra, jak jest Full Moon Party, bo jesteśmy na... O, chłopaki tam już muzykę odpalili, bo jesteśmy na wyspie, gdzie jest Full Moon Party. No podoba mi się to z widokiem na basen. Tutaj ładnie wyglądają. Marika już tam w środku jest, ceny sprawdza, więc ja idę do niej. Sprawdzamy bungalow za 90 zł. I jak? Ciepło, ale to pewnie klimat. Czysty, ładny, duży pokój. Bardzo ładnie. Tak, piękny tam jest basen. No tutaj nie ma dostępu do basena. Łazieneczka. O, pięknie też. Podoba mi się. Nie taka zła cena. Tak, super. Ten był droższy za 100 zł, 850 batów. A pani teraz nas prowadzi do tańszego? Tak. Za 750, tak. To teraz będzie ten tańszy. A to jest ten tańszy pokój. No troszeczkę gorszy standard i to widać na pierwszy rzut oka łazienka. Nie najgorzej, też nam nie przeszkadza to za bardzo. Tutaj są 2 łóżka. Pokój też spory, jest jakiś lodówka, jest czajnik, jest safe, można sobie kawę zrobić. Jest też taki balkon prywatny. Tylko trzeba przejść przez drogę, żeby dojść do basenu i na plażę. Takie słońce dzisiaj świeci, że dzisiaj nie będzie zwiedzania. Dzisiaj będzie plażowanie i basening. Nie ruszamy się nigdzie stąd. Idziemy jeszcze do... O patrz, tu jest Little Paradise. O, to możemy tutaj zapytać, bo jeszcze to było na bookingu. A ja myślałam, że oni są razem. O, to wejdźmy tutaj, bo mieliśmy już do innego hotelu iść, ale wejdziemy jeszcze tutaj zobaczyć. Tak wygląda pokój w tym Little Paradise za 1000 batów, czyli 120 zł. Meblościanka, koszalińska. Zaraz wejdę jeszcze do łazienki, jak to wygląda. Tu posprzątane, wszystko pokoje pootwierane, można łazić, oglądać. No, łazienka taka standardowa. Duży pokój, lodóweczka, klima. Od razu wyjście na plażę. Korzystać można z basenu tego, co jest u nas, bo to jest inny hotel, ale oni są dogadani, także można tutaj korzystać z tego. Jesteśmy w kolejnym hotelu, idziemy sprawdzić ceny. Tutaj lepiej to wygląda od strony plaży. Basen może trochę gorszy, ale plaża wygląda lepiej tutaj. Udało się znaleźć ten właściwy hotel. Jesteśmy w końcu w Sunrise Resort. Na Agodzie wyszła nam lepsza cena niż na miejscu. Wszystko już załatwione, zarezerwowane. Tak wygląda nasz pokój za 100 zł. 850 batów, łazienka, tutaj lustro, jestem ja, kibelek zamknięty, prysznic, no ładnie to wygląda, tak czysto. Tak, mamy tutaj kawkę, herbatkę, czajniczek, lodówka. Lodówka, safe. Czysta lodówka, safe. Pięknie, zobaczcie, stoliczek taki, łóżko, bardzo ładnie to wygląda. Jest klimatyzacja, jest wiatrak, jest też telewizja. Ciekawe, czy mamy Netflix? I to co najlepsze tutaj, zobaczcie.
balkonik. Mamy ostatni pokój z widokiem na basen i morze. Widzicie tam? Tam jest plaża z morzem. Nie było pokoi wcześniej, bo wiadomo, kto pierwszy to tamte bierze. No i mamy na końcu. Moi drodzy, dzisiaj jest dzień relaksu. Mieliśmy na początku jakieś pomysły, żeby jeździć po tej wyspie, wynająć skuter, ale po tych męczących dość dniach na Koh Samui, gdzie cały czas coś robiliśmy, jeździliśmy, czas na relaks. Jest tak pięknie, że... Będzie dobrze się spało. Oj, będzie dobrze się spało. Tak wygląda nasz nowy resorcik. Patrzcie, jakie widoki, jakie ładne kolory. Tutaj wychodzicie na plażę, piękna plaża, jak w Świnoujściu, piasek delikatny, miękki i drobny przede wszystkim. Tutaj mamy basen. Nasze pokoje są tam. Nasz jest ten ostatni, więc ten widok, który widzieliście, no to w tą stronę. Idziemy teraz odebrać plecaki z tamtego hotelu, no bo jednak tam nie zostajemy, ale tam je zostawiliśmy. Podobna cena tam wyszła, 850 batów, też tam był ten lepszy pokój. No ale tutaj wydaje mi się plaża i ten Tak. klimacie to jest lepszy. Uwaga! To jak wygląda tutaj, no patrzcie. Palmy, piasek. Co najlepsze, że na tej plaży, nie wiem czy ja już mówiłem, jest full moon party, a ona jest teraz taka spokojna. Odbieramy nasze walizki, mamy nadzieję, że pani nie będzie zła, że zdecydowaliśmy się na inne. Nie było nas 15-20 minut. O, nawet nie ma nikogo. Szybko, po cichu. Plecaki zabraliśmy, idziemy teraz do naszego hotelu. Zobaczcie tutaj, jaka jest knajpa. Full moon party, a ona rozwalona i to nieźle rozwalona. Jakby to widać, że to nie jest od dzisiaj czy od wczoraj, tylko ona tu widać, że ona nie działa dłuższy czas. Aż w takim miejscu, żeby to nie działało. Tutaj też widzę druga jakaś taka rozwalona. Wracamy już do naszego pokoju. Taki mamy widok, jestem dokładnie przy wejściu do naszego hotelu. Pięknie te palmy wyglądają. Jeszcze ten piasek, jak wam wspomniałem, jest bardzo drobny i zresztą to widać. O, a ja już jestem tutaj przy schodach. O, Marii jeszcze jakieś tam ceny wypytuje. Ale ściągamy te plecaki, nie będziemy ich nosić przez przynajmniej 2 dni. Zobaczcie, tam ktoś już sobie siedzi na basenie. W basenie jest też bar. Jakby ktoś chciał sobie posiedzieć w wodzie i popić jakieś drinki czy piwo, no to tam od razu robią. Muzyczka gra. Tutaj przy samej plaży też jest bar i też można sobie zjeść i napić się jakiegoś drineczka. Mariasz, nie pasuje ci ten plecak przy tej ładnej plaży. Bikini będzie ci pasować. Legarzą muszę spotkać. A ja w bikini cały dzień. No to zaczynamy nasz relaks. Jak woda? Ciepła. Skakuj. No to co? Ja też dołączam. Zrelaksowaliśmy się dzisiaj pół dnia i zaraz będziemy mieli zachód słońca, więc idziemy na drugą stronę, może nie wyspy, ale jesteśmy na takim cyplu, że z jednej strony tej ładnej plaży są wschody, a trzeba przejść tam 10 minut i będą zachody słońca. Mamy nadzieję, że dzisiaj go złapiemy. A przy okazji może coś już zjemy. Tak. Idziemy na drugą stronę wyspy, powiedzmy. No i widzę, że tutaj pustki. Widać, że jest niski sezon. Bardzo mało ludzi. Na Koh Samui było widać, że jest mało ludzi, a tutaj no to jeszcze bardziej to widać. Tam jakaś osoba jedna siedzi tylko i to tyle. A to jest, zobaczcie, taka główna ulica tutaj w tej miejscowości. Tutaj kolejny bar pusty, ale ładnie to wygląda. Wszystko pooświetlane bardzo ładnie. Szykuje nam się ładny zachodzik słońca. Dzisiaj bierzemy jeszcze worek lodu na wieczór, bo się przyda. Zobaczcie, jakie dobre rozwiązanie. No, video. A już pan mówi, żeby nie nagrywać. No i spóźniliśmy się troszkę na zachód słońca, ale doszliśmy na jakąś plażę. Ile tu śmieci leży. Bo wszystko spływa z morza. Zapytałem, panie pozwoliły mi zrobić tutaj nagrywki, jak one gotują. Także będą na YouTube. Pani nakłada już taką porcję ryżu. Zobaczcie, oni nakładają miseczki. Pani nasmażyła tam chili. Ale fajnie, bo będzie szybko. Na 2 patelnie lecą, tutaj ktoś im pomaga jeszcze, także super. Z Mariką zamówiliśmy sobie czerwone kery warzywne i tofu jeszcze do tego. O, pięknie. I jeszcze będą mieli tego jajka smażone, także tutaj wyląduje jeszcze takie, mam nadzieję, rozlewane jajko. Dla naszych znajomych lecą inne dania. Tutaj kolega zamówił sobie pad thaja z kurczakiem. Pani kucharka już mi smaży jajeczko, zobaczcie, no i na głębokim tłuszczu smażą. Pani to wygląda, jak już by wzięła prysznic i miała iść spać w piżamie, tutaj gotuje. A ostatnie danie, jakie zamówiliśmy, to będą smażone nudle. Pani najpierw ugotowała nudle z zupki chińskiej, teraz usmaży jajko. One już, te nudle są z warzywami. Zobaczcie. Cyk. Pani to szybko podsmaży, doda pewnie jakichś sosów, pysznych sosów. O, sos rybny to mój ulubiony sos w Tajlandii, jest też sojowy. I tak wyglądają te smażone nudle. Ja to bym więcej tutaj sosu sojowego dodał, bo ja lubię, jak jest ciemniejsze. O, pani jeszcze trochę pieprzu nasypie.
Piękna sprawa. Taki kibelek mają w tej restauracji. No wiem, że nie wszystkim by takie pasowały, ale tutaj na tej wyspie jest bardzo, bardzo lokalnie. Jedzenie już jest zapakowane. Biorę jeszcze sangsoma. Spędzamy dzisiaj czas z rodakami, także będzie lód, sangsom, cola i spędzimy ten wieczór dzisiaj na plaży. Marcin przyszedł z zakupów, ale wygląda jakby, nie wiem, z jakiejś bakalarskiej wrócił. Co ty tam masz? 2 miesiące do świąt, a ja mam prezenty. Na plaży mamy takiego kolegę, że nawet ryż zjada. A inny gacie zabiera. Sławek tam, patrzcie, gacie przynosi, Sławek się z nim bawi. A portuje gacie? Chciał go mocno zdenerwować ten koleżka, Że wyściągnął gacie. Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia chciałem powiedzieć na Koh Samui, bo ostatnio dużo razy powtarzałem Koh Samui, ale jesteśmy na Koh Phangan. Idziemy na śniadanie, ale jesteśmy zszokowani. Zobaczcie, pusta ulica za nami, tutaj knajpeczki są, jakieś restauracje, nic nie ma. Wszystko pozamykane, no czujemy się tak trochę dziwnie na tej wyspie, no nietypowo, jest godzina, mówię, 11 po 11, a... No na i Koh Samui, tak, życie wyglądało dużo lepiej. Tutaj spokojnie, Tutaj lokalnie, spokojnie, tak. ale żeby właśnie do tej pory żadnej knajpki takiej z jedzeniem. Spotkaliśmy pana na skuterze i mówi spicy, spicy. I tylko on takie, wiecie, sprzedawał już gotowe i od punktu do punktu, od masażu, tam do tych właśnie lokalnych podjeżdżał. No ale tak, to tu nic nie ma. Idziemy poszukać. Za wiele opcji śniadaniowych na tej wyspie nie ma. Nie mówię, że nie ma w ogóle, ale my zdecydowaliśmy się na chińszczyznę dzisiaj, a raczej na tajskie zupki. Ja mam tom yum, Marika ma... No nie tom yum, ale też z krewetkami i taka też kremowa, octowa. Mari zalała zupę, okazało się, że woda zimna w baniaku. Pani przyszła, dopiero włączyła. No nic. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra opcja tutaj na tej wyspie. Nie macie swojego skutera albo nie potraficie jeździć czy samochodem, no to bierzecie takiego kierowcę za 4000 batów, 1 do 5 osób obwiezie was właśnie po tych 6 punktach, albo jeśli do kogoś dołączycie, no to 1500 batów za osobę. Bardzo dobra opcja naprawdę dla takich ludzi, co tutaj nie mogą się przemieszczać, a odległości są dość spore, bo żeby pojechać na północ wyspy, no to jest jakieś 40 minut. A tutaj zobaczycie coś takiego z jakimś kierowcą. Przyszliśmy na inną plażę, jakieś 10 minut spacerkiem od naszej plaży, od naszego hotelu. I zobaczcie tutaj jaki piękny resorcik, a on jest w remoncie. Widzieliśmy zdjęcia 5 lat temu, ładnie to wyglądało, ale teraz mają jeszcze miesiąc na ukończenie, bo widzieliśmy taką tablicę, więc myślę, że to już taka wykończeniówka teraz, bo tu jakieś meble widać, tam już jakieś dekoracje, nawet bilard jest. Także będzie tutaj też ładna knajpeczka i widzimy, że pokoje też są tam bardzo ładne, takie domki, więc cena też pewnie będzie niezła. Basen jest. Na tej plaży nie tylko ten jeden hotelik jest, który się remontuje, jest tutaj kilka takich kameralnych hotelików i jest bardzo ładny spokój, Marika, ładny kwiatek, pasuje ci. Zobacz, Mari, jakie miejsca do masowania z widokiem od razu na morze, leżycie przy otwartym oknie i ktoś was tutaj masuje. Ceny nie są też jakieś wygórowane jak na taki hotelik, 450 widzieliśmy, to nie jest tak źle. Za nami fajne hoteliki, a kawałek dalej, dosłownie 50 metrów plażą, lokalni mają pobudowane tutaj swoje domy. Pewnie tutaj żyją, pracują. Pierwszy raz coś takiego tutaj widzę, że na tej plaży, czy okolicach tych plaż, ludzie mają takie domki poustawiane. Kawałek dalej jest jeszcze lepszy resorcik z takimi pokojami wychodzącymi na wprost do morza. Tutaj każdy ma prywatny basen, ale spora ta willa, Mari. No zobacz, jedne i drugie drzwi to jedna willa. Ale pusto? Taki sezon niski. Chociaż widzimy, ktoś tam na plaży się kręci. Tutaj kolejne, tam z tyłu są, no już nie z takim widokiem jak te pierwsze. No patrzcie. Tutaj leżakowanie, opalanie, a później do wody wskakujecie do basenu. Napis macie u góry, jak się nazywa to miejsce i tutaj mają też świetny basen. Właśnie gdzieś z Instagrama zawsze kojarzę takie baseny. Gdzieś na Polinezji francuskiej widziałem też zawsze przy palmach. Fajnie to wygląda. Jest też restauracja. No zobaczcie, taki widoczek mają ludzie z tych bungalow. Jak dojdziecie na koniec tej plaży, to znajdziecie taką kładkę, którą można się przejść dookoła takich skałek, górek. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. Fajna opcja. O, tam zobaczcie, widzicie? Ludzie tam idą i można dookoła obejść sobie tutaj te skały. Kolega, widzę, że ognisko tutaj próbuje rozpalić na plaży. Z tej kładki jest świetny widok na plażę, którą chodziliśmy przed chwilą. No ale nie są to kolory, które byłyby podczas słońca, choć nie, no widać, my to widzimy okiem takim tutaj, wiecie, że są te prześwity, więc podczas
słonecznego dnia to musi to być bajka. Z góry też to ładnie wyglądało, jak latałem dronem, także myślimy, że jak będzie słoneczny dzień, jeszcze jak będziemy tutaj, to przyjdziemy. Na końcu tego mostku są też takie bungalow, mały resorcik, kilka pokoi porobionych, tak bardzo kameralnie. Tutaj widzę, jakieś toalety są raczej, no to właśnie nie ma pewnie nawet toalet w pokojach, bo one takie małe te pokoje. Ale nie wiem, czy ten resorcik otwarty, bo to wygląda trochę zaniedbale. Tam też okna pootwierane. Może miejscowi tylko mieszkają, czekają na sezon, aż tu będzie więcej ludzi. Restauracja nazywa się Lighthouse, a to dlatego, że ktoś tutaj postawił latarnię. Nie wiem, czy ona jest dla zabawy, tak? Dla widoków, czy coś tutaj... No nie widać żadnych statków. Weszliśmy na górę, Marcin próbuje obejść dookoła, ale nic tam nie widać. No nie wiem, to jest normalnie na wtyczkę, na prąd. Nie wiem, jak to tutaj działa. Patrzcie, jakie piękne kraby na skałach. Wcześniej ich nie zauważyliśmy, a sporo ich tutaj. Ale one muszą mocno się trzymać, skoro takie fale ich tam nie zmywają. Tu w jakiej prostej linii się ustawiły. One wiedzą, że jak będziemy ich atakować, to mogą użyć. Pamiętacie ten basen? Byliśmy zapytać, ile za nockę, Marii, ile wyszło? 570 zł, 4800 batów. Ale tak samo idziemy zapytać, bo zobaczyć restaurację. Tutaj można skorzystać z tego fajnego basenu, jeśli wyda się na barze w restauracji 500 batów, to tak? 60 zł wydajecie i możecie korzystać z tego. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda na górę. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Tutaj jest ten basen, który wam pokazywałem wcześniej. A tutaj jeszcze można wyjść na taras, który wchodzi nad samą plażę. Super miejsce, super to sobie tutaj wymyślili. Muzyczka gra. Słoneczny dzień, zastanowimy się, czy tutaj nie wpaść raczej, no bo 60 zł, żeby korzystać z tego wszystkiego i oczywiście macie to do wybrania na barze czy w restauracji, także super opcja. Jak będziecie tutaj i będzie ładna pogoda, to mówię wam, polecajka od nas taka. Nie próbowaliśmy jedzenia, nie korzystaliśmy z basenu, ale na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo dobrze. Na Agodzie ten hotel znaleźliśmy za niecałe 400 zł i tam jeszcze jakby ktoś chciał, już się zdecyduje na te 400, żeby wydać, no to jeszcze jest siłownia. Jak ktoś ćwiczy, to też dobra opcja. Basen, siłownia, restauracja, wszystko w jednym. Kawiarnia, naprawdę pięknie. Fajnie. Tylko drogo wychodzi, bo jak sprawdzaliśmy, no to na miesiąc, tak, no przyjechać sobie tutaj 2 dni, 3, jak kogoś stać. Tutaj jakie rozwiązanie. Patrzcie, kable są już nie nawet na słupach, tylko po prostu przywiązane do drzewa. I tam idą już porośnięte krzakami. Nieźle jest to rozwiązane. Na wyspie, gdzie się odbywa Full Moon Party, też są inne imprezy. Jest 1, później 4, tam jest, że 5 w innym miejscu. Tutaj właśnie na tej latarni, jeszcze później gdzieś widziałem, zobaczcie, tutaj to jest. Tak, latarni, wczoraj też było na latarni. Wczoraj było na latarni 4 dni i znowu. Też widzieliśmy, że na wodospadzie też jest jakaś impreza, jest Half Moon Party, także imprezowa wyspa. 5 już wam pokazywałem, 13 jeszcze nie było, zobaczcie, następna imprezka 13. Tutaj kolejna imprezka, 31, 13 to wam pokazywaliśmy na wodospadzie. Tutaj 4, 5 już był, tutaj też będzie 4, także jak ktoś lubi poimprezować, to tylko ta wyspa. Znaleźliśmy fajną knajpeczkę, którą odwiedzimy dzisiaj na kolację, a teraz kupiliśmy sobie kawę w 7-Eleven, jedzenie na wynos i idziemy do nas na basen, bo nie wiem, czy widzicie, ale słońce zaczęło świecić, także idziemy się relaksować. Weszliśmy do sklepu po butelkę wody, a wyszliśmy z 6-pakiem. Taki 6-pak kosztuje 73 baty, więc opłacało się za butelkę, wychodzi 12-13 wtedy? Batów, tak, a stał na półce, gdzie było 50 i się złapaliśmy na to. No właśnie. Jeszcze taniej. No ale pani powiedziała, że za 50 batów już jest finish, no i nie ma. No ale dobra, i tak się wypije, to najlepiej wychodzi akurat w tym sklepie. Jesteśmy w tym samym miejscu 3 godziny później, no i miejscówka już otwarta, jest koło 14. Tak, otwierają się lokalni. Jak widać, tutaj też coś, już kogoś można na tych ulicach spotkać. Poprosiliśmy o taką codzienną wyprawkę na recepcji, bo tutaj dają, wiecie, ręczniki nowe, wodę, papier toaletowy, kawa, co tu jeszcze mamy, patyczki do uszu mydła, taki potrzebny zestawik. Sprzątanie nie zamawiamy dzisiaj. Zjemy w sumie nasze śniadanie teraz, mamy kurczaka bazyliowego z jajkiem i ryżem i za chwilę lądujemy w tamtym basenie. Zjedliśmy śniadanie, czy ten obiad i już idziemy się zrelaksować, ale historia była z tym obiadem taka, że jedliśmy go na balkonie, nie na basenie, bo pani nas tu wczoraj ganiała, że przynieśliśmy swoje jedzenie. Nie można jeść na basenie, tak. Ani pić swoich napoi, ani... Tak. Szybki prysznic i wskakujemy. Rozkładamy się na 2 leżakach, basen pusty, cały nas, zobaczcie, nikogo nie ma, luzik. Był relaks na basenie, teraz czas wyjść, pooglądać zachód słońca i... I zjeść kolację? Tak. Miałem na myśli kolację, bo znaleźliśmy knajpeczkę, do której zajdziemy po zachodzie słońca. Od razu przy wyjściu z naszego hotelu są fajne knajpeczki. Patrzcie, jakie pani tutaj pizzy serwuje. Bardzo ładnie wyglądają. Tak się nazywa ta knajpeczka, jakbyście mieli ochotę na pizzę na Koh Phangan. Ta uliczka wzdłuż do morza wygląda trochę jak Bangla Road na Phuket.
ale tutaj jest spokojniej. Na tej wyspie też można polecieć na Księżyc, grzybki są. Na tej wyspie ceny są z kosmosu. Zobaczcie, my to kupowaliśmy no maksymalnie za 60 batów, tu jest 120. A knajpeczka właśnie taka lokalna. Nie wiem skąd te ceny u nich. Przyszliśmy na plażę, na którą byliśmy wcześniej na zachód słońca. Jesteście gotowi? Zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie, to słońce zachodzi. Będziemy widzieć pierwszy raz w Tajlandii taki zachód słońca, mi się wydaje. Gdzie słońce zachodzi w wodę, a nie gdzieś tam za górki. Pięknie. Znajdujemy jakąś miejscówkę i siadamy sobie. Jesteśmy na takiej pięknej plaży, z tak pięknym zachodem słońca, a ludzi można policzyć na palcach jednej ręki. Teraz mamy odpływ i zobaczcie, no piękna plaża, ale dno tutaj mamy bardzo kamieniste. Jakieś koralowce powysypywane. No ale fajnie byłoby tu i tak w jakimś hoteliku się zatrzymać, mieć te widoki. Będziemy celować w ten, jak już go dokończą. Posiedzieliśmy chwilę, no i nie ma tak pięknego zachodu słońca, jaki wydałoby się być, albo miał być. Słońce zaszło za taką półę dużą chmur i nie widać już od 10 minut, ale mam nadzieję, że jeszcze wyjdą takie kolory ładne, jak są zachody słońca, często jest czerwony, ładny kolor. Chwilę polataliśmy dronem, no ale mówię, tych kolorków no nie ma. I to tyle z tego zachodu słońca, nic więcej dzisiaj nie wyciągniemy. W takim razie idziemy na kolację. Z plaży mieliśmy niecałe 5 minut do knajpeczki. Pierwszy raz tutaj jesteśmy, zaraz coś spróbujemy. Tutaj oczywiście też jest drożej niż w Bangkoku czy na Samui, no ale już za 150 można dosyć sporą porcję zupy dostać i pani tam widziałam, wszystko na świeżo szykuje, więc no myślę, że no nie jest tu aż tak źle. No moje, o właśnie, stir fried pork basil, znaczy akurat ja to z chickenem, no ale to samo 150, a normalnie wiecie, no 60 i jajko do tego jeszcze, więc różnica tutaj spora. Tylko też mi się wydaje, że to są większe porcje, tak jak Tajowie jedzą, że dają na środek porcję i do tego sobie biorą ryż i nakłada każdy, więc moim zdaniem to będzie większa porcja. No może, zaraz zobaczymy co Można tu wziąć i ryż na przykład, dwa ryże. bierzemy. Mówienie już złożyliśmy, pani nam teraz będzie szykować nasze smakołyki, zobaczcie, taka rodzinna kuchnia. Tak, rodzinna kuchnia, rodzinna restauracja, tutaj pan pomaga w kuchni. Pani przygotowała już zupę. A nie, dopiero będzie pani doprawiać zupę. Tutaj gotuje, zobaczcie, tam sporo łupinek. Pięknie to wygląda, uwielbiamy takie kuchnie. Zupa Mariki już gotowa. Patrzcie jaka porcja, spora micha. Tak wygląda Mariki zupa za 18 zł. Jestem ciekaw. Dużo razy nie jedliśmy tomiam, ale Zobaczcie, ale tutaj na bogato. pięknie pachnie. Smacznego, Maria, czekam na swoje tofu. Dziękuję. Tak wygląda moje czerwone curry z tofu, do tego mam jeszcze ryż. Marika, życz mi też smacznego, już się biorę za jedzenie, odkładam telefon. Po kolacji wróciliśmy do pokoju montować filmy, ale zgłodniliśmy i przyszedłem jeszcze do 7-Eleven po takie sushi trójkąty. Mam jeszcze dla Was jedną radę i myślę, że komuś się to przyda. Są dwie opcje, moim zdaniem. Oczywiście każdy może sobie robić co chce, ale moim zdaniem są dwie opcje przyjechania na wyspę Koh Phangan, czy to z Koh Tao, czy Koh Samui. My przypłynęliśmy do portu Hadrin, czyli blisko koło tej imprezy, gdzie jest Full Moon Party. I tak, jeżeli chcecie przypłynąć tam, to musicie mieć trochę grubszy portfel na jedzenie i trochę droższe hotele. To wygląda lepiej. Zresztą ta plaża Hadrin jest super świetna, jak Wam mówiliśmy w filmie, biały piasek, rewelacja. Ale jeżeli chcecie trochę taniej, to musicie wziąć inną łódź. Na połowie wyspy jest też port. Tutaj Wam go podam, jak on się nazywa. I wtedy przypływacie tam i macie więcej opcji. Na pewno nie są takie ładne plaże jak ta Hadrin. Hadrin jest tutaj jakby numerem 1 z tych, co widzieliśmy tutaj na Koh Phangan. Nie byliśmy oczywiście na wszystkich, także też nie wypowiadamy się za wszystkie plaże. Ale macie drugą opcję, że macie normalne miasto, gdzie normalni Tajowie funkcjonują i te ceny też są inne i nocne markety są. Więc jak ja bym miał teraz zmienić swoją decyzję, to bym przypłynął do tego portu, który jest na środku wyspy i tam spędził sobie swój czas na Koh Phangan, a wypożyczyłbym skuter i wtedy pojechał sobie na Hadrin na 1 dzień albo na 2, nawet wynajął sobie jakiś pokój tam na 1 nockę, nawet w tym, co my byliśmy, bo było fajnie, basen od razu z wejściem na plażę, ale nie robiłbym tak, że całość bym umieszczał siebie na Hadrin, więc może komuś to się przyda. Tak jak Wam powiedziałem, z mojego doświadczenia już bym popłynął na środek wyspy, bo tam się po prostu więcej dzieje, a my lubimy coś takiego, jak się więcej dzieje. Także no tym akcentem chciałem zakończyć ten odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia i zapraszam jeszcze na muzykę na koniec. Na razie.